Dzień dobry, witam serdecznie w mojej kuchni i zapraszam do wspólnego gotowania. Dzisiaj zrobimy pyszną kiełbasę krakowską. Ta delikatna, niezbyt tłusta wędlina będzie doskonałym dodatkiem do kanapek lub jako zimne mięso na przyjęcie. Jest bardzo prosta w przygotowaniu, wymaga mało pracy, potrzeba tylko trochę czasu. Przygotowanie kiełbasy zacznę od namoczenia osłonek w zimnej wodzie. Moje osłonki dadzą kiełbasę o średnicy 55 mm. Do wody, w której moczę osłonki, dodaję 3 łyżki płynu wędzarniczego. Można oczywiście pominąć płyn wędzarniczy. Płyn wędzarniczy jest w czasie produkcji pozbawiany węglowodorów wielopierścieniowych, które mogą mieć właściwości kancerogenne. Dokładnie zanurzam osłonki w wodzie. Przyciskam miseczką i odstawiam na razie na bok. Przygotowałam też sznureczki do zawiązania osłonek. Mam 1300 g szynki wieprzowej. Wybrałam kawałek szynki z większą ilością tłuszczu. Jeżeli szynka jest bardzo chuda, można połowę mięsa zamienić na łopatkę. Proporcje dodatków podam na 1 kg mięsa. 2 łyżeczki żelatyny zalewam 50 ml zimnej przygotowanej wody i odstawiam na bok do napęcznienia. Z mięsa odcinam tłuste kawałki i przerosty tkanki łącznej. Ładne kawałki mięsa układam osobno. Mięso mam już podzielone na 2 frakcje, chude mięso i kawałki z tłuszczem i tkanką łączną. Ładne kawałki mięsa pokroję w paski o szerokości około 1 cm. Grubsze fragmenty mięsa przecinam poziomo, aby uzyskać wąskie paski. Gorszej jakości mięso zmielę na sitku o średnicy oczek 8 mm. Mięso mam już zmielone, wyszło mi mniej więcej po połowie mięsa ładnego i gorszego. Zmielone mięso przekładam do miski. W międzyczasie żelatyna napęczniała. Na 1 kg mięsa dodaję 9 g soli peklującej, 9 g soli kuchennej, sól peklującą można zamienić na sól kuchenną, 1 g kminu rzymskiego, 1 g gałki muszkatołowej, 1 łyżeczkę suszonego czosnku i pół łyżeczki pieprzu. Przyprawy można wsypać od razu do mięsa. Ja wymieszam z żelatyną, dzięki temu od razu rozprowadzą się bardziej równomiernie w kiełbasie.
Żelatyny można nie dodawać, ale mięso z szynki ma mało kolagenu i ja lubię dodać. Żelatyna to czysty kolagen, który dobrze wpłynie nie tylko na konsystencję kiełbasy, ale również na naszą skórę i stawy. Masę mięsną wyrabiam, aż stanie się gęsta i kleista. Trwa to kilka minut. Zawiązałam osłonki i przygotowałam kawałek butelki po kefirze. Dzięki temu będzie mi łatwiej napełniać osłonki. Do napełniania można użyć nadziewarki lub lejka w maszynce do mięsa. Ja to robię po prostu łyżką. W czasie napełniania trzeba dobrze ubijać mięso w osłonce, żeby zostało jak najmniej powietrza. Jeżeli pod osłonką zostanie duży bąbel powietrza, można go usunąć przy pomocy trzonka sztućca. Od czasu do czasu stukam kiełbaską w blat, żeby mięso dobrze osiadło. Z 1300 g mięsa wyszło mi 3 kiełbaski o długości około 20 cm. Teraz trzeba zawiązać osłonki. W opisie pod filmem podam, ile masy mięsnej wchodzi w osłonki w zależności od średnicy osłonek. Tak przygotowane mięso wkładam do lodówki na 12 do 24 godzin. Przepraszam, ale kamera nie złapała ostrości w tym fragmencie filmu. Następnego dnia do kiełbasy wkładam termometr, tak żeby punkt pomiaru temperatury był w środku batona. Między kiełbasami zostawiam odstępy, żeby powietrze mogło swobodnie przepływać. Ja będę mięso ogrzewać w airfryerze, ale można też wykorzystać piekarnik. Sprawdzam jeszcze, czy nie ma dużych pęcherzy powietrza. Gdyby były, trzeba je nakłuć grubą igłą. Kiełbasę będę podgrzewać w temperaturze 85 stopni Celsjusza do momentu, aż temperatura wewnątrz kiełbasy będzie 68 do 70 stopni Celsjusza. Minęło 2 godziny, temperatura wewnątrz wynosi 68 stopni Celsjusza, skoczyło nawet na 69 stopni. Przy okazji wypróbowałam nowy termometr. Zostawiam kiełbasę do wystudzenia, a później na całą noc w lodówce. Następnego dnia kiełbaski są gotowe do jedzenia. Na przekroju kiełbasa tak wygląda. Bardzo ładnie kroi się na cienkie plasterki. Skórka dobrze odchodzi od mięsa.
Mięso jest mięciutkie i delikatne. Pyszna, delikatna, domowa kiełbasa krakowska jest gotowa do jedzenia. Serdecznie polecam. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Zapraszam na następny. Do zobaczenia.